Pożyczaj to zły obyczaj, moi drodzy. A kto tu się chowa? Kto tutaj się chowa? No kto się chowa? Moi drodzy, ostatni odcinek z Kazachstanu. I tymczasem pokazuję wam, jaką perłę trafiłem, ponieważ zmieniłem hostel tutaj w Almatach, bo żeby wrócić, żeby jechać dalej, a kolejnym kierunkiem jest Kirgistan, nie ma co ukrywać, więc musiałem wrócić do Almaty. No i zobaczcie, zmieniłem hostel i się okazało, że jestem praktycznie sam w hostelu jeden dzień, bo byłem tutaj 2 dni, montowałem. Był taki koleżka tutaj i wyobraźcie sobie, że mogłem się tak wyspać. Poduszka była mięciutka, łóżko było mięciutkie, więc nabrałem srogo energii, a teraz się zbieram i jadę w stronę Kirgistanu. Jakieś 6 godzin zostało mi drogi do granicy. Prawdopodobnie dzisiaj nie przekroczymy tej granicy. Znając moje życie i mentalność i moje szczęście, ktoś może powiedzieć, że jednak mam dużo szczęścia. No, różnie to bywa w życiu. No, kto nie próbuje, ten szczęścia nie dostaje. Więc zapraszam na 7 odcinek, polecam obejrzeć pierwszych 6, jeżeli nie oglądałeś. No więc ruszamy, moi drodzy. Pamiętajcie o śladzie węglowym, łapeczce, no i rzecz jasna, w dobrym humorze. Zapraszam. Wszystko wziąłem, telefon, dokumenty. Zawsze jak wychodzę z hostelu albo z jakiegoś hoteliku, to mam taki wewnętrzny stres, że coś zapomniałem. Tak się nazywa ten hotelik, w którym ja byłem teraz. Oasis Hostel. Słuchajcie, 2 takie ciekawe dość informacje, o których wcześniej nie wspominałem. Ten gość, który był ze mną w hotelu, taki trochę bajkopisarz, taki powiedziałbym troszkę narcyz. Jak ktoś się interesuje psychologią albo się nie interesuje, to poczytajcie w ogóle o narcyzach, bo to jest dość ciekawe. Bajdurzył, że wiecie, nie ma pieniędzy i w ogóle na śniadanie nie ma pieniędzy. Mówię, dobra, no to chodź, pożyczę ci pieniądze na śniadanie, bo mówił, że przelew ma przyjść od jakiegoś kontrahenta, ale nie przychodzi, więc później ma przyjść. No dobra, myślę sobie, kurczę, z jednej strony kupię mu to jedzenie i spoko, bez problemu, albo pożyczę mu, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Pożyczyłem mu 2000 tenge, a 2000 to jest jakieś 20 zł i wyobraźcie sobie, że co się stało? Gościu przyszedł pod wieczór i mówi, wiesz, ja już nie mam pieniędzy na hostel, muszę się stąd zawinąć, ale rzeczy mogłem zostawić. Gość się zawinął, rzeczy zostawił. Oczywiście już 2000 tenge nie ma, nie? Więc to jest nauka na przyszłość. Pożyczaj to zły obyczaj, moi drodzy. Już drugi raz się na to naciąłem. Ja jestem zbyt empatyczny i powiem wam, że hajsu już nigdy nikomu nie pożyczę, bo raz w Etiopii pożyczyłem hajs i ten hajs zniknął jak kamfora w Oceanie Spokojnym, a drugi raz właśnie tutaj w Kazachstanie. Więc bardziej będę podchodzić krytycznie do tego typu sytuacji i powiem wam szczerze, że nawet mnie to chyba troszkę ruszyło, ale nie za bardzo, bo ja nie zbiednieję, a mu niedobrze te 20 zł na nasze leży. Zatem my teraz, moi drodzy, będziemy udawać się w kierunku restauracji. Pokażę wam, co dzisiaj będę jeść, bo przeważnie wam nie pokazuję, bo jak dopadam do jedzenia, no to dopiero później się orientuję, że powinienem coś nakręcić, pokazać wam, a prawda jest taka, że często po prostu zapominam i po jedzonku udajemy się od razu, moi drodzy, na wylotóweczkę, żeby wiecie, udać się, wyjechać z miasta po prostu, więc jedna linia metra i akurat w tą stronę, co trzeba. Co jeszcze? Chciałem wam powiedzieć o tym hostelu. Ta babeczka zrobiła świetny hostel, o świetnej jakości po prostu wykonania, ale zapomniała o tym, że jeżeli ma świetny produkt i nie będzie potrafiła go pokazać ludziom, to niestety ci ludzie nie przyjadą do niej i nie będzie miała gości. Ona mówi, no wiesz, Tomek, no bo u mnie to mało gości. Ja mówię, no tak, mało gości, a kto ma do ciebie przyjechać, jak ludzie nie wiedzą, że ty istniejesz w ogóle? No i siłą rzeczy, moi drodzy, dała mi troszkę kilka takich wskazówek, sugestii o to, jak ogólnie zacząć działać, więc no, mam nadzieję, że ta młoda dziewczyna tutaj rozkręci ten swój biznes i będzie mogła sobie żyć z tego swojego biznesu.
no bo jednak to jest duża inwestycja, jeżeli chodzi o wkład i pracy i pieniążków. Moi drodzy, widzicie jakie słońce w Almatach? Tak można żyć. Dzisiaj mamy niedzielę, więc trochę ludzi jest na zewnątrz. W sobotę było bardzo dużo. Sobota to taki czas, tak, w piątek ogólnie tutaj przeważnie chrześcijanie w ogóle, wiecie, takich cięższych robót nie robią, poszczą. W sobotę to jest dzień, kiedy się sprząta, kiedy się robi robotę, a w niedzielę to jest dzień święty, się nic nie robi, się odpoczywa, się dycha, się na kanikuły jeździ, czyli na wakacje. No więc taka sytuacja, moi drodzy, ja tutaj idę coś zjeść, tutaj widzimy. Zobaczcie w ogóle, jak są ludzie poubierani. Są poubierani w takie dresiwko, tak jak kiedyś. Taki komplet mama mi kiedyś kupowała. Wiecie, bluza, spodnie dresowe, no i elegancko można było w takim outficie zasuwać. Zobaczcie, moi drodzy, jakie tutaj zupki do wyboru, do koloru. Z soczewicy jest, można sobie jakiś ryż wziąć. To jest taka kantyna, że możesz sobie nabrać co chcesz. Jakieś takie właśnie, nie wiem jak to nazwać, zapiekanki, kurczak. Powiem wam, że jest zarąbiście w ogóle doprawione nie z kardamonem, tylko z kolendrą. Tutaj jeszcze jakieś w ogóle, zobaczcie, jakie jajeczka z kotletami. Ja wziąłem dzisiaj paprykę z makaronem tutaj. Tutaj zobaczcie, takie kartofelki z miechem. Mniej więcej taka duża porcja, znaczy duża, no taka, żeby się najeść, to trzeba mieć 2 dychy. A tutaj takie właśnie ciasto, które one podgrzewają dziewczyny. Tutaj kanapki, no więc mówię wam, kurde, jest grubo, można się spaść. Zobaczcie ceny. Więc tak, zupa, na przykład soczewica. Połowa to jest 600 tenge, to jest mniej więcej 6 zł, a całość to jest 900. Jak zamawiam połowę, to zawsze dostaję całość, bo jak mówię połowina, no to brzmi praktycznie jak połna i nigdy mnie nie rozumieją, że chcę połowę, więc zawsze dostaję taką, ale nie jestem pewien, czy dostaję taką, a płacę za taką. No cholera go wie. No, więc za kurę w ogóle tutaj takie lawasze można sobie zjeść za 1300-1600. Tutaj jest kurycia, czyli kura. Czekaj, moja szefowa już tutaj mi nagrzała, moja szefowa w mikrofalówkach zasuwają. Żeby mi nikt nie mówił, że nie pokazywałem co jem, makaron taki ichniejszy. On ma swoją nazwę, ale zapominam cały czas. Papryka, świetnie doprawione kolendrą, mięsko. To jest chyba wołowina, jak dobrze smakuje. Naprawdę jedno z najlepszych dań, jakie tutaj po prostu do tej pory jadłem. To jest generalne. Pyszne. Ale nie wiem do czego w mikrofalówkach to grzeją. To jest to. Weekend nabrali. A, 2 dni. Ага, он уже просрочен. Куда вставайте? Panią, spasibo большое. Żeton był przeterminowany, czujecie to? Ale szefowa mi zabrała żeton i otworzyła kierowniczym wejściem. Jedziemy na ostatnią stację, żeby łapać stopa. Gotowi? O, coś mi w nosie kręci. Pytacie bardzo często, kierowniku, jakiego sprzętu używasz i zadajecie pytania: materace, plecaki, śpiwory, co ty, kierowniku, masz, jaki komputer. Słuchajcie, ja nie mogę za każdym razem odpowiadać na to pytanie. Na blogu jest lista. Dostęp do tej listy jest, no nie jest darmowy, jest za uczestnictwo w Patronite, we wsparciu kierownika, bo gdyby nie to wsparcie, gdyby nie wasze, mówmy się, donacje, dziwnie to brzmi, wasze napiwki, tak to ujmijmy, nie byłoby tych podróży, nie byłoby tego sprzętu, więc lista sprzętu jest nagrodą na Patronite, więc tam możecie sobie ją zobaczyć, tam macie wypisany cały mój sprzęt, czasami też są podane linki, żeby łatwiej było zidentyfikować sprzęt, też są czasami sugestie, czy podoba mi się ten sprzęt, co bym w nim zmienił, dla kogo by byłby spoko. Jest bardzo dużo informacji takich praktycznych, jeżeli chodzi o sprzęt, więc jeżeli zastanawiacie się, jak kierownika wesprzeć, no to możecie wejść na Patronite'a, tudzież na bloga i tam taką zakładkę wesprzyj moją pracę i tam możecie znaleźć kilka w ogóle opcji wsparcia kierowniczych przygód.
Jesteśmy na obrzeżach Almaty. Próbuję jeszcze się przebić dalej na zachód, żeby było łatwiej łapać stopa, żeby wyeliminować wszystkie auta, no ile się da, rzecz jasna, które przemieszczają się w obrębie miasta. No i czekamy na numer 78 i jedziemy dalej. Zobaczcie, jak dobrze widać, jak dobrze skomunikowane jest w ogóle są Almaty. Klikasz sobie, żeby pokazało Ci autobusy i pokazuje Ci w czasie rzeczywistym, jak jeżdżą autobusy. Więc no, bez najmniejszego problemu można się poruszać po Almatach. Dojechaliśmy na wylotówkę, ale muszę stwierdzić głośno, na głos, uważaj szefie, dawaj szefie, tutaj wymuszenie pierwszeństwa na autostopowiczu. Muszę stwierdzić jedną rzecz. To, że jechałem na wylotówkę 2,5 godziny przez miasto, to jest jedno, jakieś dzisiaj duże korki, ale co z autostopem tutaj? Jakie są moje spostrzeżenia? Stawiam taką tezę. Moi drodzy, faktem jest, że Kazachstan jest przemieszany z Rosjanami, no i też z mniejszościami narodowymi, ale Rosjanie odgrywają tutaj znaczącą rolę. O co chodzi? Jak ktoś wygląda jak Rosjanin, czyli teoretycznie ja wyglądam jak Rosjanin, no to oni mają trochę takie, powiedziałbym, zdystansowane podejście do Rosjan. Tak mi się przynajmniej wydaje. I łapanie stopa, pomimo że Kazachowie są super otwarci, bardzo gościnni, bardzo pomocni, myśląc, że ja jestem Rosjaninem, mogą nie chcieć się zatrzymać. Ale że lubi w podróży poczuć tą iskrę takiej przygody, dlatego też jadę autostopem teraz. Do Biszkeku mam jakieś 280 km, więc będę mógł się trochę tak wciągnąć w tryb podróży, a co jest ogromnie ważne. Wiecie, że nocleg nie sprawia mi problemu, bo mam namiot z tyłu, śpiwór, materac, więc mogę sobie postawić, dzięki Paweł, gdzie chcę. Dobra, moi drodzy, my tu gadu, ale ktoś musi jechać do przodu, prawda? No więc, kurde, tam jest górka, to ja tutaj muszę łapać stopa. Nie inaczej. Czekałem na podwózkę, powiem wam, że dosłownie jest jakieś 5 sekund. 5 sekund i mam transport na kawałeczek drogi, na takie, myślę, że z 90 km będzie. A tutaj zobaczcie, poza miastem już całkowicie step, zielono, chatki. Trzeba przyznać, że za miastem, już za Almatami, to już tylko wioseczki. No i główna droga A2 się nazywa. Ale zobaczcie, jaki step rozległy. Niesamowite, jak kiedyś musieli wędrować. To jest nie do pomyślenia, moi drodzy. Proszę zobaczyć na chmury, jakie się tutaj unoszą nad stepem. Sugerują, że będzie deszcz, a dzisiaj jest spanie w pałatce, czyli pod namiotem. Więc może być nieciekawie. Tutaj z panem rozmawiam, podpytuję, jak ogólnie zimy, i pytam, czy śniegu dużo. Mówi, że różnie ze śniegiem, gdzie może być więcej, ale to już nie jest tak, że już jest na przykład, nie wiem, z 2 metry. Już nie, gdzie może być zalegać z metr. Ale tak to już, tak jak u nas się pozmieniało, tak jak 20 lat wstecz. Ja pamiętam, w Polsce to, moi drodzy, było naprawdę dużo śniegu, a teraz no, takie zimy są jak jesień, bym powiedział.
tutaj będą robić drogę i za kilka lat jak przyjedziecie, to już będzie normalnie dwupasmówka z jednej, dwupasmówka z drugiej. Elegancka droga krajowa numer A2. 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 No teraz nie jest lekko. Zobaczcie, jakie wąskie gardło się zrobiło. Drogę robią tutaj po prawej, widać, tak jest nasypana. A tutaj dziury, więc każde auto pomału jedzie. Zobaczcie, jak one te auta skaczą. O, tutaj jakiś wyskoczył jak Filip z Konopi. Ale dużym autem nie pojedziesz szybko. O. Zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Tyle aut, każdy próbuje gdzieś tam bokiem przez step przejechać. Hop. Wszyscy idą pomalutku. O, oj. O, spasiba. Всего доброго. No i dobra, mój kumpel pojechał, ale fajny gość, słuchajcie. Na most. Fajny gość. Ujgur. Ale w ostatniej chwili dał mi jabłko. Oni mają coś takiego z tą gościną, że to jest nie do pomyślenia. Ale ja zaraz wam coś powiem. Tylko najpierw trzeba tak jakby trudności losu tutaj przebić. Komunikacyjnie tutaj coś mi się nie zgadza. Tutaj widać już wydeptane przez autostopowiczy z Polski. Proszę bardzo. Zobaczcie w ogóle, w jakich przyszło się warunkach łapać stopa. O kurde, żebym ja tam nie zjechał. No nie można powiedzieć, że jest źle, prawda? Na most i w tamtą stronę Termes to nie, my na Termes nie jedziemy. My, moi drodzy, o tutaj, to jest nasza droga na Biszkek. Tam jest Kirgistan, tam jest Uzbekistan, tam jest Kitaj, czyli Chiny, a tam jest Rosja. Ze mną to wy geografii trochę powtórzycie, nie? Pan, który mnie wiózł, kierowca, czekałem 5 sekund, słuchajcie, 5 sekund, który mnie wiózł, jest Ujgurem. Ujgurzy to mniejszość narodowa w Chińskiej Republice Ludowej. W Chińskiej Republice Ludowej uznawanych jest 55 mniejszości narodowych, moi drodzy. Nie, dzięki byku. Idę w tą stronę, ziomek chce mnie zabrać w tamtą stronę. 55 mniejszości narodowych, ale Ujgurzy występują w zachodniej części Chin. W zachodniej części na granicy z Kazachstanem. W Xinjiang, jak dobrze pamiętam, jak mnie głowa nie myli. I wyobraźcie sobie, że po dziś dzień Ujgurzy są dyskryminowani przez rząd chiński i tam są takie ala gułagi, takie ala, powiedziałbym, więzienia, w których reedukują tych Ujgurów, uczą ich o kulturze chińskiej, bo Chińczycy, czekajcie, żeby mnie nie trzasnął, bo Chińczycy po prostu nie poważają kompletnie Ujgurów. I wyobraźcie sobie, że też są więzienia. No i wielokrotnie słyszałem już historię, że te więzienia są takie hardkorowe, takie jak kiedyś, nie wiem, za czasów pierwszej czy drugiej, wiecie o co chodzi. Ale chodzi o to, że tam po prostu się znęcają nad tymi ludźmi. Jedno z takich znęcań, no to na przykład, o których miałem okazję usłyszeć prosto od Ujgura. Jest basen, ładują delikwentów mężczyzn do basenu, głowa tylko tak wystaje, nad głową jest siatka, że nie możesz się po prostu w ogóle dalej wynurzyć. No i stoisz tak przez cały dzień, aż padniesz. Jeszcze inne na przykład, że stoisz sobie na przykład, stawiają cię przy ścianie na słońcu i stoisz do momentu, aż padniesz. Tylko najsilniejsi wytrwają, naprawdę, i to
I to nie, że 20, 30 czy 50 lat temu. To teraz się dzieje, moi drodzy. Ujgurzy. Zobaczcie sobie jakiś dokument o Ujgurach, bo tego jest pełno w internecie. Ale u nas się nie mówi, no bo w sumie daleko. Zobaczcie na to, ty. Grubo. Jest grubo. Gdzie ja pałatkę postawię? Namiot gdzie ja postawię? Nie wiem. Słuchajcie, idę sobie, zobaczę tam do sklepu, może coś sobie kupię, bo mam jeszcze 19 zł. 1900... Nie, spasiba. Mam 1000... Ten koleżka, który do mnie wołał, nie zagadywał. Mam 1800 tenge, więc może coś sobie kupię jeszcze. Może jakiegoś lizaka, ty, żeby we mnie tutaj nikt nie wjechał. Patrzcie, policja nawet, zaraz nam wjeżdżamy na górę. Patrzcie. Привет. Привет. Tutaj pan policjant się ze mną przywitał. Zupełnie inaczej. Zobaczcie jaka łada. Jaka stuningowana, śmieszna, ciekawa, nie? W ogóle taki ząb czasu tutaj czuć. Czuć, że ząb czasu, idę do sklepu. Zobaczcie jaki sklepik, takie wiecie, napoje można kupić, jakieś piwerencio. Ale powiem wam, że taki wiatr się zerwał, że kurde, mega zimno. Mega zimno. Kupię jakąś bułkę do zjedzenia, kawałek batona. O, taki batonik sobie wezmę. A może nawet 2 wezmę. A nie, czekoladę mam. Mam w plecaku czekoladę, ale tego wezmę. Co, może jeszcze to wezmę? No i gitara. Patrzcie jak wiatr ciągnie, widzieliście? Normalnie prawie wyrwało drzwi. Hop! No i dobra, poszli. Patrzcie jaki przystanek, widzieliście? Jak elegancko. A tutaj jest kolejny sklep w razie czego. Słuchajcie, muszę teraz obczaić, w którą stronę na Kirgistan, ale obstawiam, że na Kirgistan jest w tamtą stronę. Muszę sprawdzić na mapie, ale nie ma tutaj nic na 100%. W życiu nie ma, w podróży też nic nie ma na 100%. Ale przypomina mi się Mongolia, polecam serię, pierwsza seria na kanale. Tam w ogóle w playliście przy nazwach serii macie napisane numerki i te numerki oznaczają, która to była seria. Seria do Chin, przez Mongolię, przez Rosję. Obejrzyjcie sobie, naprawdę taka, powiedziałbym, dziewicza. Przyznam szczerze, że lubię jeździć po Stanach byłego związku. Tutaj w razie czego, gdyby była wichura na stepie, no to jest elegancka miejscówka na to, żeby się przespać. Zobaczcie jakie kosze, nie? Na stepie, żeby nie przewracało, no bo inaczej jeżeli by inny był kosz, no to by ten kosz po prostu odleciał. Musi być solidny. Ja mam miejscówkę taką wypatrzoną za 1,5 kilometra. To się przejdę, już nie będę łapać stopu na 1,5 kilometra, bo to już mi się nawet nie chce. Tutaj jakiś monumencik, zaraz skoczymy, zobaczymy. No i tak to żyćku leci, moi drodzy. Nie ma co ukrywać, jest to ostatni odcinek z serii Jak to daleko w Kazachstanie. Więc kolejny już odcinek będzie na pewno z Kirgistanu. W sensie, na pewno, mam nadzieję, że dojadę. No więc do Kirgistanu, moi drodzy, zostało jeszcze 70 km. Więc dzisiaj będzie nocleg pod namiotem. Zwróćcie uwagę, jak czysto jest w Kazachstanie. Naprawdę i nie tylko w miastach, ale również poza miastami jest naprawdę czysto. Pełen szacunek. Pamiętam kiedyś przy takim przybytku w Mongolii spałem. Był taki wiatr, że myślałem, że mi namiot po prostu porwie. A tutaj mamy taką misę. Misa. Co to może oznaczać? Ciężko powiedzieć, moi drodzy. O, zobaczymy, czy się wpasuje. O, ale łapę miał, ty! Obadaj, widzisz to? O kurde. Zobaczcie, człowiek jest 5000 km od domu, na stepie, pomiędzy jednym krajem a drugim krajem praktycznie. Góry, step, natura, surowa natura. No, można by było się przestraszyć, prawda? Tak sobie myślę, że każdy student powinien być tak rzucony na taką, powiedziałbym, głęboką wodę. O, Paweł! Ale oni tu jak wariaci jeżdżą. Chyba kurde za czekoladę mieli to prawo jazdy. I teraz do tych, którzy negują posiadanie kierowniczej brody. Moi drodzy, tenże włos chroni kierowniczą twarz od smug
stepowego wiatru. Jak już poddajemy się takim rozkminom, to też warto zauważyć, że tak jak wspomniałem na wcześniejszych odcinkach, Kazachstan jest 8,5 raza większy od Polski, ale użyteczność gleby w większości jest bardzo słaba. Dlaczego? Ponieważ tutaj na stepie, moi drodzy, nic wam nie urośnie. Dlaczego? Ponieważ jest glina. Woda nie przesiąka. Trzeba by było po prostu dociągnąć irygację z gór, bo woda idzie z gór i po prostu nawadniać, później jakoś, nie wiem, no przeorać 50 razy tą ziemię. Wymagałaby naprawdę dużego nakładu energii, żeby cokolwiek z niej wyrosło, moi drodzy. Trzeba by było wierzchnią warstwę zdjąć. No ale to też wydaje mi się, że to by było troszkę takie też na wyrost i taka ciężka orka by była, szczerze powiedziawszy. Moi drodzy, to jest tajna miejscówka na nocleg przy jeziorku małym, do granicy niedaleko, z 30 parę kilometrów. Tylko trzeba teraz znaleźć taką miejscówkę, która pozwoli się uchronić przed silnym wiatrem w nocy, bo czuję, że będzie grubo. Patrząc po chmurach, może być nawet opad, więc będę musiał się tutaj gdzieś tam dalej troszkę ukryć i znaleźć jakąś taką dobrą, najlepiej za fałdą ziemi, o taka jak jest tutaj, miejscówę. Zobaczymy, z której strony wiatr idzie. Może tutaj właśnie w rogu się zaraz coś wymyślimy. Patrząc po tych śladach i odchodach, to tutaj bardzo dużo bydła przychodzi. Obstawiam, że ten zbiornik no to jest jakiś zbiornik retencyjny, ponieważ go na mapie nie ma. Na jednych jest, w sensie na drugich nie ma. Tak może być. No. Taki nocleg dzisiaj, moi drodzy. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Widzicie, jak szybciutko? Zobaczcie, jak kwatera ponapinana już z prawej i z lewej. Oczywiście biorę tylko 6 śledzi, newralgicznych śledzi, czyli w każdym rogu, no i po bokach. A tutaj na przykład z tyłu i z przodu, gdzie jest wejście, szukam zawsze sobie jakichś takich twardszych kijków i po prostu zastępuję je jakoś, wykorzystuję je jako śledzie. Coś takiego, zobaczcie. Biorę tutaj, no i staram się naciągnąć. No, gleba jest po prostu, powiem wam, że naprawdę super twarda, więc nie jest to takie proste. Nóż by się przydał teraz, żeby zaostrzyć delikatnie. Prezentacja komnaty. Ojejku, jakie to jest wygodne jeździć z namiotem, moi drodzy. Zobaczcie, ile jest miejsca. Jakie to jest wygodne. Nie trzeba chodzić, szukać, negocjować cen, tylko po prostu przychodzisz, wybierasz, stawiasz gdzie chcesz, jak chcesz, o której chcesz. Wstajesz o której chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz. O kurde, jakiś delikwent tutaj jedzie. Materac już nadmuchany. Materac jest zarąbisty, ponieważ izoluje od zimna, więc gleba mi nie zabiera ciepłoty ciała, ale bardzo ważny jest też śpiwór i żeby nie skłamać, od 2016 roku używam jednej firmy śpiwora. Gdzieś tam w międzyczasie były jakieś inne firmy, ale to jakoś do mnie nie przemawiało. Od 2016 to zobacz, to już jest 7 lat. Używam polskiej firmy śpiwór puchowy Cumulusa. Niektórzy pewnie znają, niektórzy może nie znają. No i tego typu śpiwór waży na przykład 560 gram, jak dobrze pamiętam. To jest troszkę zmodyfikowany śpiwór. 560 gram i spokojnie w tym śpiworze mogę sobie spać do 0 stopni. Nawet tak powiem, że do -5 jak dla mnie. Do -5 w zależności czy dobrze jem, czy ile wysiłku, ale do -5 jest ok, więc dzisiaj na stepie myślę, że temperatura może spać do 5 stopni. Tak myślę, że może być. Mam nadzieję, że deszczu nie będzie. Więc spanie będzie jak w hotelu, moi drodzy, jak w hotelu. Moja kumulinę rozkładam, kumulina. To moja kołdra życia.
No bo gdybym nie miał tego śpiwora, no to by był przypał. Totalny przypał. Patrzcie jak słońce, kurczę, patrzcie jakie słońce, ty! Ale cudownie. Kurde, ale powiem wam, że normalnie magia. Jedno jest pewne, słońce zachodzi cudownie, ale kiedy spojrzę w tamtą stronę za siebie, to już nie wygląda tak uroczo. Wychodzi na to, że będzie gruba ulewa. Kurczę, no niedobrze. Zobaczcie, moi drodzy, jak te chmury przesuwają się w stronę Kirgistanu, jak one idą. One w czasie rzeczywistym normalnie teraz widać, jak one szybko się przemieszczają. Mam nadzieję, że te chmury pójdą po prostu tam, gdzie są góry, w tamtą stronę i tam przeskoczą po prostu. Że ja i moja kwatera będziemy relatywnie bezpieczni. Ale jakie złote kolory! Nie wiem, czy to po prostu, czy kamera będzie w stanie oddać to, co tutaj się po prostu teraz wyprawia, moi drodzy. Poszedłem do tego sklepu, kupiłem bułkę sobie zjeść na kolację. Wyobraźcie sobie, co to jest za bułka. Drożdżówka. Nie. No drożdżówka. Ale co jest w środku? Chyba w życiu takiej bułki nie jadłem. Badajcie, w środku jest bita śmietana. Ktoś po prostu zrobił drożdżówkę, włożył tą butelkę z podciśnieniem, władował trochę bitej śmietany i elo. 2,50. Kolacja jest. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, słońce już zachodzi. A jak słońce zachodzi, no to kierownik z kurami idzie spać, chociaż kur tutaj mało. Moi drodzy, tymże odcinkiem chciałbym podziękować za obecność na serii z Kazachstanu, jak to daleko w Kazachstanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, jak odebraliście Kazachstan, jak podobało się to z perspektywy kierowniczej. I co? I ruszamy jutro na Kirgistan. Jeśli macie jakiekolwiek podpowiedzi odnośnie Kirgistanu, to z przyjemnością, albo ciekawostki, to z przyjemnością usłyszę, a czasami macie też ciekawe historie związane z danym krajem, więc też z przyjemnością usłyszę. Tymczasem, moi drodzy, pozdrawiam serdecznie, apeluję o ślad węglowy pod filmem, tudzież łapencja. Do tego jeszcze poczta pantoflowa, żeby puścić odcinek znajomym, bo nie zawsze te powiadomienia się pojawiają na kanałach u was, więc trzeba o to dbać po prostu, żeby ten kanał w końcu się ruszył. Miejmy nadzieję, że się uda te 70 patyków osiągnąć na kanale. Dobrze, moi drodzy, trzymajcie się, dobrej nocy, proszę pogłaskać czarki i pulpety, chociaż no tutaj przez tyle czasu jeszcze nie spotkałem żadnego czarka. Nie no, spotkałem tam u Polaków, ale tak to puściutko, nie wiem co się dzieje. Trzymajcie się, moi drodzy, dobrej nocy, cześć.